Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym chciałem Wam tutaj zaprezentować taką zgrzewarkę do pakietów, do ogniw. Nazywa się Avitx, jakiś model UK1 Spot Welder. No, zgrzewareczkę dostałem pod choinkę od Mikołaja, no i tutaj szukałem instrukcji obsługi. Oczywiście w pudełku przyszła też instrukcja obsługi. Przyszedł też pedał. Coś takiego. Można nogą sobie naciskać tutaj. No ale niestety instrukcja, ta książeczka, która tam jest, była w tej tutaj zgrzewareczce dołączona, była skąpo opisana, że postanowiłem tutaj przeanalizować wszystkie te opcje, które tutaj się wyświetlają, i zrobiłem tu taką instrukcję obsługi. Tą instrukcję obsługi będziecie mogli zobaczyć w opisie do tego filmu. Po prostu ją tam wkleję, może się komuś przyda, bo ja nic nie znalazłem. Były filmy po angielsku, jeszcze w innych językach, ale najlepiej jak jest coś po polsku, to wiadomo, że ktoś sobie kupi i już bez problemu będzie wiedział, o co chodzi. A więc zaczynamy, włączam ją. O, strasznie to mruga tutaj u mnie. Dobra. Omówię tu takie podstawowe opcje, które są w tej zgrzewarce. Czyli jeżeli chcemy teraz wybrać jakąś opcję, naciskamy przykładowo, przekręcamy encoderem w prawo lub w lewo i wybieramy. I teraz przykładowo mamy modę. Żeby wybrać opcję modę, naciskamy ten przycisk encodera. I tu mamy do wyboru tak: A, czyli automat, i M, czyli gdybym podłączył tutaj w ten gniazdo pedał. Ja zostawiłem sobie na A, czyli automat. Następna funkcja to jest gear. I tu możemy ustawić moc tego zgrzewu. Po prostu jaki prąd pójdzie w danym impulsie w trakcie zgrzewania. Ja sobie tutaj zacznę od 10. Następną opcję mamy, tu jest opcja 1 lub 2. Z tą opcją chodzi o to, że jak zostawimy 1, to tylko będzie jeden impuls na zgrzewanie. Jak ustawimy, o, momencik, wyskoczyło mi to. Jeżeli ustawimy 2, to najpierw da wstępny impuls, a później drugi kończący impuls. Następna opcja to jest tutaj trigger. I tu możemy sobie ustawić czas trwania impulsu. Ja tu sobie zostawię na 0,6. I tu jeszcze mamy jedną opcję. To nie. Momencik, coś tutaj się pokręciło mi. Dobra, moment. To mamy. To jest ten impuls, który będzie trwał on trwa od 0,5 do 5 sekund. Można ustawić. Dobra, weźmiemy tak jak miałem.
To już wiemy, że to jest automat i ten ręczny. I tu jeszcze muszę dodać do tego, że gdy ustawimy sobie 0,8 sekundy, czyli czas trwania tego impulsu, to też wpływa na to, że jeżeli przyłożymy nasze elektrody do blaszki, to dopiero impuls wskoczy, zadziała zgrzewarka po 0,8 sekundach. Po prostu mikrokontroler wykrywa przejście, tak zwane zwarcie, że elektrody mają przejście i dopiero wtedy po tych 0,8 sekundach puszcza impuls. A więc tak, żeby tutaj w sumie nie przedłużać za dużo, ja tutaj wykonam parę zgrzebów. Tu sobie przygotowałem takie pastylkowe akumulatorki, coś takiego, i tu na tym będę sobie tutaj zgrzewał. Tu mam oczywiście do tej ładowarki była dołączona taśma niklowa, dosyć szeroka. Ja mam tu taką wąską, bardziej poręczną. Dobra, ja sobie to przygotuję i pokażę Wam pierwsze zgrzewy, jak to wygląda. Ja już tu mam wszystko przygotowane, a więc moją blaszkę niklową. Ona jest nie tyle, że cieńsza, tylko węższa, bo te, co dostałem, były szersze. I tu na samym początku zapomniałem Wam dodać, że aby uruchomić zgrzewarkę, naciskamy pokrętło encodera i przytrzymujemy przez 2 sekundy i zgrzewarka się uruchamia. Tak samo wyłączanie jest na tej samej zasadzie, czyli naciskamy przycisk encodera, przez 2 sekundy trzymamy i się zgrzewarka wyłącza. Dobra, ja już tutaj sobie mam przygotowane, tak więc załączamy i tutaj pokażę, zacznę od tej mocy, od 10. Tu parę zgrzewów zrobię i zobaczę, jak to wygląda. Dobra, a więc tak. I najważniejsze, żeby elektrody były czyste, nie miały jakichś tam nalotów po poprzednim zgrzewaniu. Ja sobie robię to tak. I teraz lecimy następny. I następny zgrzew. A więc wykonałem 3 zgrzewy. No i teraz zobaczymy, jak to jest, jak to mocno trzyma. Powiem Wam, że dosyć mocno. Zaraz sobie wezmę kombinerki, sobie paluchów nie pociąć. Powiem Wam, że dosyć mocno to trzymało. Dobra, wezmę sobie, nie wiem czy widać takie, że pozostałości tej blaszki niklowej. Dobra, ja sobie przygotuję teraz następną i tu oczywiście ustawię sobie moc większą. Weźmy na 15. Dobrze. I teraz druga bateryjka. A weźmiemy ją tutaj, zgrzejemy z tej strony. Tak. To sobie tak wezmę, przytrzymam. Nie wiem, czy to widzicie dobrze. Tak. I dobrze, teraz następny zgrzew. Dobrze, poszło.
Czyli tu sobie zrobiłem 2 zgrzewy. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. No, też jest dosyć mocno. Nie będę tego odrywał. Sobie tu odetnę. Ustawimy na 20 ten GR. Dobra, teraz nową bateryjkę. Tak sobie przytrzymam. Dobrze, teraz drugą końcówkę. Bo tak jak wam mówiłem, że końcówki, jak są tutaj, taki się nalot zrobi, nagar po zgrzewaniu, to nie chcę wtedy łączyć. Dobra, teraz jeszcze raz, jeszcze jeden. No i trzeba tak z wyczuciem dosyć przycisnąć. No i widzę, takie robi mocniejsze tutaj zgrzewy. Dobra, ja sobie od razu ustawię na większy taki, żeby tu nie jechać co 5. Ustawię sobie tą moc, przykładowo damy na 35. Dobra. No to bierzemy na stół, na warsztat kolejną bateryjkę. O, sami widzicie, że iskierki poszły większe. No i zgrzewy dosyć dobrze, mocno to trzyma. Co jest dobre w tej funkcji automat, że przyłożymy, załóżmy sobie jedną elektrodę, ona już nam przytrzymuje blaszkę i drugą dociskamy. O. Nie wiem, nie mam grubszych blaszek, żeby sprawdzić, czy jak to będzie zgrzewało na grubszych blaszkach. Ale podejrzewam, że wtedy będę musiał ustawić przy grubszej blaszce większą moc tutaj. Nawet wziąć na 100%, nie? Wiadomo, że grubsza blaszka potrzebuje większego prądu. Tu jeszcze wezmę sobie tak, tutaj zgrzeję. Dobra, ale ustawimy na tej blaszce, co mam. Ustawimy przykładowo 50. Dobra. No to my sobie tutaj weźmiemy tak i o, widzicie, przy 50 już idzie inny prąd. Nawet iskry są takie większe. Dobrze. Nawet nie wiem, czy to widzieć, czy to będzie, czy będziecie widzieli. One mają takie większe wgłębienia, są zrobione po
po tych zgrzewach. I co by tutaj dodać? No, to byłoby tutaj wszystko. No, nie będę tu więcej jakichś pakietów zgrzewał. Może jeszcze zobaczę tą bateryjkę tutaj zgrzeję. Jeszcze to tutaj. Zobaczymy, jak to przygrzeje do tej baterii. Nie wiem, czy mi się to uda. O, po prostu, no zgrzało. I powiem wam, że dosyć mocno to jest zgrzane. Czasami mam tu jakieś akumulatorki, gdzie trzeba było zgrzać blaszkę do tych akumulatorków, bo lutować czy takiej akumulatorki, czy te ogniwa 18650 jest niewskazane po prostu, bo można uszkodzić takie ogniwo i ono straci swoje właściwości, a może nawet dojść do wewnętrznego zwarcia tam. No i może zaowocować to niezłymi fajerwerkami. Tak więc ja powiem wam tak, już tutaj oczywiście wykonałem parę innych sobie tam prób. To wszystkiego wam nie będę pokazywał. Ale ja na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tej zgrzewarki i na pewno przyda mi się nie raz. Jest praktyczna, przenośna. Super, że ma ten tak zwany automat, że nie muszę za każdym razem używać, podłączać pedału. Opcję ładowania ma też dobrze rozwiązane, bo to jest USB typu C, czyli standardowa ładowarka od telefonu. I tu nic więcej takiego nie ma, co by tutaj można było pisać. Powiem wam tak, nie zaglądałem do środka. Nie wiem, co tam jest za akumulator. Tu jeszcze zbliżenie na parametry, które tu podaje producent. I tak jak jest tam podane, że na maksa może iść 1300 amperów w impulsie oczywiście, nie? Co powoduje nam zgrzanie takich blaszek. Zawsze chciałem sobie taką kupić, no Mikołaj mnie prześcignął i kupił mi coś takiego. Dobra, to by było wszystko w tym materiale. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na kolejny film. Nie zapomnijcie, w opisie znajduje się instrukcja obsługi tej zgrzewarki. Do następnego.